Dzień dobry, cześć Wam. Dzisiaj kolejna bajka. Zrozumieć czy zaprzeczyć. Pewnego dnia w lesie spotkało się dwóch chłopców. Jeden miał na imię Zaprzeczalski, a drugi ten w pokorze. Spotkali się i rozmawiali, a właściwie rozmawiali o wszystkim. Leśne zwierzęta chodziły koło nich. Oni się im przyglądali i tak na pieńkach drzew siedzieli. Było im bardzo dobrze. Można powiedzieć, że wyjątkowo dobrze. Ale gdy dzień się miał ku końcowi, przyszła do nich wiewiórka. Czy możecie mi coś poradzić? Tyle śmieci jest w lesie. Już tak dużo jest tych śmieci, że nawet nie mogę znaleźć orzeszków. Pochowałam je w różne miejsca, ale śmieci je przykryły i nie wiem, czy w ogóle będę miała na zimę zapasy. Rzekł Zaprzeczalski. Możesz temu zaprzeczyć, że to jest, odpuścić, zignorować. Niech to będzie. Szukaj kolejnych orzeszków. Na pewno przeżyjesz zimę. Dasz radę. Ten w pokorze natomiast rzekł: słuchaj, trzeba koniecznie zwołać inne zwierzęta. Trzeba koniecznie zrobić naradę w królestwie lasu. Coś z tym trzeba zrobić. Zaprzeczalski spojrzał na tego w pokorze i rzekł: wiewiórka, zrób jak chcesz. Wiewiórka podziękowała i pokicała dalej. Za chwilę przyszedł lis. Lis rzekł: słyszałem, że dajecie dobre rady. To ja przyszedłem. Przyszedłem zapytać, bo koło mojej nory jest tak dużo śmieci, że już właściwie często bywa, że jest zasłonięta i nie mogę do niej trafić. Zaprzeczalski spojrzał na lisa i rzekł: zrób norę gdzie indziej. Co się będziesz przejmował tymi śmieciami? Ale ten w pokorze rzekł: słuchaj, koniecznie trzeba zrobić naradę. Trzeba się udać może do przyrody, do może fauny i flory. Trzeba porozmawiać o tym, zapytać, co poradzi król i królowa. Może macie słuszność, rzekł lis. Dziękuję. I pobiegł do swojej nory. Po chwili zjawił się niedźwiedź. Niedźwiedź brunatny, dużych rozmiarów. I on, usłyszawszy, że dwóch chłopców daje dobre rady, zapytał o to samo. Zaprzeczalski powtórzył to, co przedtem. Ten w pokorze zrobił to samo. Więc niedźwiedź pomyślał: no właściwie i wiewiórka, i lis, z tego co słyszę, wybrali to rozwiązanie, żeby zwołać radę i naradę, więc ja idę w ich ślady. I w kilka dni później
zwołali naradę w Królestwie Leśnym. Na naradzie była też fauna i flora i zastanawiali się, co zrobić. Co tu zrobić? Ludzie śmiecą i to bardzo śmiecą. Nie mogę znaleźć swoich orzeszków, rzekła wiewiórka. A ja nie mogę trafić do swojej nory, rzekł lisek. A ja, rzekł niedźwiedź, co jakiś czas przewracam się o jakąś puszkę, mimo że jestem silny, ale trudno cały czas patrzeć pod nogi. Inne zwierzęta też mówiły o tym, że śmieci im przeszkadzają i zaczęły się zastanawiać, co robić. Radą. Jeden mówił, zróbmy to, drugi mówił, zróbmy to. Uradzili, że zostawią śmieci. Ale myszka, która biegała tak między nimi, rzekła, ale jak śmieci zostawimy, to jeszcze jakiś wirus może się zakraść i możemy wszyscy zachorować. A co ty opowiadasz? My znamy się na wirusach. No tak, ale, rzekł jastrząb, może jakiś inny sposób na to wymyślimy. No słuchajcie, może my sprzątniemy te wszystkie śmieci? Może, rzekła wiewiórka. I gdy tak myśleli, w końcu zdecydowali i śmieci zostawili. Minął miesiąc, drugi, trzeci i rzeczywiście tak było, że wirus się rozplenił. I gdy się tak rozplenił, to ci, którzy wyrzucali te śmieci, mieli prawo zacząć chorować. Zamknęli się w swoich domach, bo wirus był wyjątkowy, dokuczliwy. Aż któregoś dnia chłopcy, którzy wtedy poszli do tego lasu, przypomnieli sobie w swoich rodzinnych domach o całej tej historii i rzekli do swoich rodziców: możemy zaprzeczyć temu, że rzucaliśmy te śmieci, ale trzeba się do tego przyznać, powiedzieć prawdę, zmienić coś w swoim życiu, zadbać o to, by było wszystko w porządku, by przestać śmiecić, by dbać o przyrodę. To fakt, rzekli ludzie i od tego dnia zaczęli dbać o przyrodę, o korzystanie ze wszystkich dóbr, które mieli, a wszystko dlatego, że zrozumieli. Współpraca między przyrodą a ludźmi jest w cenie i przestali zaprzeczać prawdzie, że jedni i drudzy chcą żyć w czystości na tej planecie. I tak skończyła się ta historia, ta bajka morałem wielkim, nauką wielką. Każdy chce żyć na planecie w zdrowiu, w czystości i we współpracy międzygatunkowej. Po co temu zaprzeczać? Trzeba żyć w pokorze,
w zgodzie z prawdą. I tak też się stało. Nauka była wspaniała. Wszyscy na nauce wszystko dostali. Nauczyli się tego, co było trzeba i do dzisiaj dbają o czystość, o współpracę, o dbałość jeden o drugiego, dbałość o przyrodę. Przyroda dba o ludzi, a ludzie dbają o przyrodę. Dziękuję. Cześć Wam.